Jestem ponownie, witam Państwa. Mnie tu bierze, chrypka mnie bierze, ale dzisiaj jesteśmy na żywo, więc drodzy Państwo, ja tutaj inaczej ten program dzisiaj zrobię, dlatego że nie mam przygotowanego materiału, tylko wejdę na żywo i dzisiaj będzie wszystko tak na bieżąco, wiecie Państwo. Musimy tak zrobić, żebyście mogli wiedzieć, co się tu dzieje właściwie. Chyba wszyscy są ciekawi, jak będzie wyglądała sprawa dalej, dlatego zapraszam kolejny raz dzisiaj. I co się dzieje? Trwa posiedzenie. Senatorowie wybuchają oburzeniem, no ale zobaczymy co dalej, dlatego że czekajcie, że się dzieje. W tej chwili wszystko odbywa się na żywo. Jest posiedzenie. Debatują, co robić dalej z tą sytuacją, gdzie zaraz zobaczycie, zresztą zaraz usłyszycie, nie zobaczycie, tylko usłyszycie. Czekam, aż się więcej osób włączy, jeszcze moment. Miałem okazję, ale tylko dostałem herbatę, nie mam kawy, czy kawa jest, ale nie dostałem kawy dzisiaj, bo za dużo kawy piję. Podobno. No wypiłem chyba dzisiaj, wcześniej wypiłem tych kaw chyba 4 takie duże kawy. No to teraz dostałem herbatę. Herbatkę dostałem, no ale jestem zadowolony, jest okej. Dostałem herbatkę, jest dobrze. Mnie coś kaszel męczył. Deszcz u nas pada deszcz, jest tak brzydko, wiecie, nie jest za ciepło. Ale mam gorącą herbatkę, bardzo dobrą zresztą. Jakąś czarna herbata. No zobaczymy, co się będzie działo. Naprawdę jeszcze sekundę zaczekajmy, jeszcze może się parę osób włączy. No i będziemy wiedzieli, co się dzieje. W międzyczasie ja dzisiaj, ten program teraz będzie zrobiony inaczej, ja będę wchodził na żywo, a będę podglądał informacje, które są po prostu na żywo wszystkie. Mam tylko jedną wiadomość, tą, którą tutaj mam w tej chwili przygotowaną, to zaraz Państwu przeczytam, co się dzieje w Senacie. I to tylko mam właściwie... Czekajcie, to mam tylko w Senacie tą informację, bo dzieje się tam w Senacie źle, nie? Senatorowie, może przeczytam. Senatorowie wybuchają oburzeniem na sali obrad Senatu z powodu jednostronnych ataków militarnych prezydenta na Iran. Ostrzegając, że Kongres, a nie Biały Dom, posiada konstytucyjne uprawnienia do wypowiadania wojny. Lider demokratów w Senacie, Chuck Schumer, wraz z senatorami Tomem Udallem, Bobem Menendezem i Chrisem Murphym popierają rezolucję w sprawie uprawnień wojennych, aby wymusić głosowanie i przywrócić Kongresowi władzę nad działaniami militarnymi USA. Ustawodawcy argumentują, że administracja nie przedstawiła jasnej strategii, nie określiła celu ani planu wyjścia, co budzi obawy przed przedłużającym się i śmiertelnym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Ta debata trwa. Debata koncentruje się na nadużyciach władzy wykonawczej, ograniczeniach konstytucyjnych oraz na tym, czy Ameryka jest wciągana w kolejną otwartą wojnę bez zgody Kongresu. To, wiecie, oficjalnie z tego Kongresu ta informacja jest w tej chwili udostępniona i posiedzenie jest na żywo. Więc wchodzę na żywo i zobaczymy, co się dzieje. Co się dzieje, kochani? Co się tam dzieje? Senat jest na żywo. Co się dzieje? Zobaczmy tam. Przemawiają kolejni tutaj senatorowie
i sytuacja jest zaogniona, dlatego że słuchajcie, to już długo trwa to posiedzenie. Tutaj widzę, że poczekajcie. Czy oni dojdą do jakiegoś porozumienia, czy nie, to zobaczymy dzisiaj. Poczekamy, aż się to posiedzenie zakończy, bo to już dosyć długo trwa, więc lada moment to się zmieni. Natomiast chwileczkę. Natomiast sprawdzimy teraz inne stacje telewizyjne na żywo i zobaczymy, co się tutaj wyprawia. Wszystko idziemy teraz na live, na żywo. No, Iran strasznie bombarduje Tel Awiw. Masakra jest po prostu. Niesamowity atak jest na Tel Awiw dronami i rakietami. To jest jedno. Druga telewizja, zobaczmy, druga. Druga ciągle mówi jeszcze o tych błaganiu Trumpa o pomoc Niemiec, żeby Niemcy weszły do wojny. Trump, oszust jest Trump, nie powinni go w ogóle słuchać, bo Trump nie jest tam, to wiecie, ja wiem, ja po prostu tego człowieka tutaj już prześwietliłem na wylot. Nie powinien nikt wierzyć to, co on mówi, bo on po prostu kłamie bez przerwy. On kłamie na swoją stronę. Wszystko jest tak zrobione, takie kłamstwa, że on zatrzymał 7 wojen, potem mówi, że 8 wojen zatrzymał, a teraz mówi, że 9 wojen, że zakłada Radę Pokoju. A jaki pokój? Jaki tu pokój? O czym my tu mówimy? To jest, wiecie państwo. Z ostatniej chwili ceny paliwa idą w górę gwałtownie. Na razie poszły tak, z tego co tutaj podają główne te media, 13% poszły ceny w górę paliwa u nas w Stanach. No to czekajcie moment. Ten cały, słuchajcie, ten człowieczek, ten Peter Hegseth, który tam jest tym, wiecie, szefem, oni tu mówią, że to ciągle powtarzają, że to jest tam Departament Obrony, a to nie, to jest Departament Wojny. Przepraszam, mnie dusi. On mówi, że nie ma wyjścia, nie ma planu na wyjście z tej wojny. Nie jest w stanie tego teraz zatrzymać. Przynajmniej tak mówi, no. Senatorowie walczą, kłócą się teraz, to jest dalej na żywo. Zobaczmy dalej, co się dzieje. No, naprawdę jest, tutaj jest, naprawdę jest wojna. Chwileczkę. Powiem państwu, że tu wszystko jest na żywo, bo ja na żywo wchodzę, więc każda stacja telewizyjna, CNBC, CBS, stacje, które są zagraniczne, wszystkie są na żywo. Widzę tutaj, co się dzieje. Każda albo ten sam, albo podobny temat. No jest po prostu niesamowity atak Iranu na Hajfę, na Tel Awiw i na Jerozolimę. W tej chwili potężny atak rakietowy. To jest jedna wiadomość. Druga wiadomość tutaj jest też jakaś dosyć duża. Czekajcie, zobaczę, co to jest. Zobaczmy, co tu za jakieś samobójcze ataki. Momencik, tutaj się coś dzieje.
No, dzieje się tutaj na morzu. Zaraz wam powiem, co się dzieje. Momencik. Okej, zaraz muszę te wiadomości sobie tu przerzucić i zaraz wam powiem, co się dzieje. Bo nie jest za wesoło. Jest wojna, no po prostu jest wojna. Drodzy Państwo, to nie jest teraz zabawa. Powiem wam, co się dzieje. Amerykanie, naprawdę, zaraz wam powiem, co się dzieje. Zaraz wam powiem, co Amerykanie robią. Zaraz powiem, sekundę, bo się dzieje. W kongresie dalej posiedzenie, dalej się tam odbywają rozmowy, ale tutaj wam powiem, co się tu dzieje. Amerykanie będą musieli się chyba wycofać, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Momencik. Dobrze, wiadomość taka na żywo, już mówię. Szok. USA ujawniają, irański lotniskowiec widmo wart $1,5 miliarda i wycofują swoje siły zbrojne. W tym scenariuszu wojny z Iranem lotniskowiec Shahed Baghari wart $1,5 miliarda zamienia cieśninę Ormus w pułapkę, wykorzystując elektroniczne wabiki na powierzchni i miniaturowe okręty podwodne ukryte pod supertankowcami. Siły amerykańskie odpowiadają bojami sonarowymi, maskowaniem akustycznym i precyzyjną wojną elektroniczną, która zmusza rój dronów do samozniszczenia. Jednak wraz ze wzrostem napięcia w wojnie z Iranem włączają się radary w miastach rakietowych, a ekran wypełnia 50 niewidzialnych celów. No, dzieje się tam. Amerykanie się będą powoli wycofywać. Wycofają siły zbrojne Amerykanie chyba. Zobaczymy zaraz. Jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Ten statek potężny. Momencik. Iran zlokalizował Netanyahu w tej chwili na żywo. Zlokalizowali Netanyahu, bo na niego jest wydany wyrok. Zlokalizowali, gdzie on jest. No i ja to przeczytam Państwu za moment. Tą wiadomość. Momencik. O, kochani, zaraz wam przeczytam. Zaraz wam przeczytam, jeszcze sekundę. Tak to jest na żywo, wiecie, idzie wszystko live, to muszę to tak zrobić. I już to robię. Słuchajcie teraz. Iran zlokalizował tajną salę wojenną Netanyahu
rakieta załadowana. Widmo dokładnie, ale gdzie? Nie wiadomo na razie. Mrożący krew w żyłach alarm. Były dowódca irańskich korpusów strażników rewolucji islamskiej ostrzegł, że Teheran wie, gdzie premier Izraela Benjamin Netanyahu spotyka się ze swoimi kolegami i że irańska baza danych wywiadowczych jest kompletna. Yahya Rahim Safawi, wieloletni starszy doradca zmarłego najwyższego przywódcy Chameneiego, również twierdził, że Stany Zjednoczone i Izrael bombardują puste lokalizacje, ponieważ Iran ewakuował swoje centra rakietowe przed rozpoczęciem ataków. Stwierdził, że Trump stał się narzędziem w rękach Netanyahu. Ale to ja dawno to mówiłem, że Trump jest narzędziem w rękach Netanyahu. Oni teraz to stwierdzili oficjalnie też, ale jakby mnie zapytali, to ja bym powiedział im to kilka miesięcy temu. W oparciu o fałszywe oceny siły militarnej Iranu po 12-dniowej wojnie i że od tego czasu Iran i dziesiątki razy zwiększył swój potencjał w zakresie rakiet i dronów. Dodał, że system irański nie załamie się wraz ze śmiercią, jednostek i że wkrótce zostanie mianowany nowy najwyższy przywódca. Bo ten syn tam, który jest, to na razie jest czasowo, ale Iran jest gotowy do wojny na wielką skalę. Dobra, drodzy Państwo, jedziemy następne informacje z innych telewizji. Momencik. Dwie wiadomości są takie duże, nie wiem, którą wezmę, tą może najpierw. Chwileczkę. Chodzi o Tel Awiw teraz. No, nie spodziewał się Netanyahu nigdy w życiu takiej wojny, na pewno. Na pewno się nie spodziewał. Nie ma takiej możliwości. Tak myślał pewnie. Chwileczkę. No naprawdę, zaraz wam przeczytam, zaraz wam powiem, Państwo to zobaczycie, usłyszycie sami, co się dzieje. Po prostu fatalne to wszystko jest. Momencik. Niesamowita wojna jest, jeśli chodzi teraz, wszystko się przeniosło do Izraela. Izrael w ogniu, eksplozje wstrząsają Tel Awiwem, irańskie pociski omijają obronę, błyski rozświetliły panoramę Tel Awiwu, po czym pojawił się gęsty dym i płomienie. Nagrania rozprzestrzeniają się przez irańską państwową stację telewizyjną. Donoszą, że pociski balistyczne uderzyły w miasto nieprzechwycone przez izraelską obronę przeciwlotniczą. Nagrania zdają się pokazywać liczne uderzenia w gęsto zaludnionych obszarach z płonącymi pojazdami, pióropuszami dymu unoszącymi się w noc. Oddzielnie nagranie Associated Press z centralnego Izraela pokazało strażaków walczących z pożarami po doniesieniach o salwach pocisków. Izraelskie służby ratunkowe informują, że od niedzieli zginęło co najmniej 11 osób,
choć pełna skala zniszczeń jest nadal szacowana. Proszę Państwa, ja mam tu video, ale ja nie mogę. YouTube i Google nie pozwalają mi, nie pozwalają mi, no i już, no co. Tyle co mogę, to przynajmniej mogę Państwu powiedzieć, ale widzę te zniszczenia, widzę to wszystko, no jest straszne. Jednym słowem, niesamowicie. Jest po prostu tragedia, do czego doprowadzili tutaj dziady, stare dziady po prostu. Nasz ten pomarańczowy dziadyga, stary 80-letni, już powinien gdzieś iść na jakąś emeryturę, a on się tu pcha się na świecznik do mediów, wszędzie, on chce być wszędzie. Masz ci los, gościa. Dobra, następna wiadomość jest kolejna, bardzo taka. Dobrze, zaraz będzie nowa wiadomość, momencik. No teraz Ameryka będzie w kłopocie, dlatego że nie jest w stanie zatrzymać tego, co się dzieje. Raz, że nie ma już amunicji, broni, rakiet. Ameryka leży na łopatkach. 2, wzywa na pomoc teraz Niemców i NATO. A 3, to Rosja i Chiny wchodzą do wojny. W razie czego? Jeżeli Senat tego nie zatrzyma dziada dzisiaj, to ja nie wiem, co będzie. Irańska armia potwierdza atak rakietami balistycznymi na 60 strategicznych celów i 500 amerykańskich i izraelskich punktów wojskowych. Czekajcie Państwo, bo tu mam więcej. Iran poinformował 3 marca, że przeprowadził zakrojone na szeroką skalę ataki wymierzone w 60 strategicznych celów, 500 punktów wojskowych powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, co urzędnicy określili jako skoordynowaną eskalację po niedawnych atakach na jego terytorium. Rzecznik irańskiej armii Abrahim Solfagari, przemawiając za pośrednictwem Wspólnego Centrum Koordynacyjnego Armii i Gwardii Rewolucyjnej, poinformował, że w operacji wykorzystano ponad 700 dronów, setki pocisków balistycznych wystrzelonych w ciągu 48 godzin, celując w cele w regionie Zatoki Perskiej, izraelskich miastach, w tym w Tel Awiwie i Jerozolimie. Stany Zjednoczone potwierdziły śmierć 6 żołnierzy, ale to nieoficjalnie, ale jest tragedia. W związku z gwałtownym wzrostem napięcia po doniesieniach o izraelskich i amerykańskich atakach na Iran oraz zabójstwie, wracamy do tego, oni ciągle płaczą po zabójstwie najwyższego przywódcy Iranu. Doniesień tych nie udało się niezależnie zweryfikować, ale ja widzę, mogę zweryfikować, bo widzę na ekranie. Widzę skalę zniszczeń, widzę to wszystko. O, teraz jest, że oficjalnie 650 amerykańskich żołnierzy zginęło i to jest teraz potwierdzone, confirm. Iran potwierdza 650 żołnierzy. A Amerykanie mówią, że 6. Ale to kłamcy. Amerykanie to kłamcy, kochani, to kłamcy. Strasznie. Przynajmniej Trump to taki kłamca, że się w pale nie mieści. Tak mówiłem, że ten Morawiecki to pikuś przy nim. Kłamał zdrowo, ale to pikuś.
był przy nim, to ten to dopiero kłamie. Czekajcie Państwo dalej, zobaczymy co się dzieje. Może to powiem, czekajcie Państwo, mam tutaj wypowiedź pułkownika tego Douglas McGregora. Zobaczę, czy ja mam tą wiadomość, tylko tak mówię, ale czy ja mam? Muszę zobaczyć, czy mi dał to. Moment. Mam tą wiadomość. Aż mnie głowa zabyła, matko boska. Chwileczkę. Aż mnie głowa zabyła. No tego wszystkiego. Powiem wam, co mówi pan pułkownik. Naprawdę ciekawie mówi, to niech on powie nam tutaj, co on myśli o tym, by nie było, co ja myślę, bo ja myślę, to Boże. Tu jeszcze nie ma co marzyć o końcu wojny na razie, ale co pan ma do powiedzenia, to posłuchacie. To jest trochę takie... No dobra, jedziemy z tym tekstem pana pułkownika. Pan pułkownik Douglas McGregor. Wojna z Iranem skończy się bardzo źle dla Ameryki, dla Izraela. Bardzo źle. Ja to też tak czuję. Bardzo źle. Pułkownik Douglas McGregor argumentuje, że amerykańska opinia publiczna nie do końca rozumie, co oznacza wojna. Tu nie było wojen w Ameryce. Podczas gdy decydenci polityczni prowadzą kraj w długi, trudny konflikt z Iranem, opierając się na nierealistycznych oczekiwaniach. Twierdzą, że irańska definicja zwycięstwa to po prostu przetrwanie, utrzymanie stabilności reżimu i kontynuowanie oporu, podczas gdy amerykańska definicja zwycięstwa wymagałaby zdecydowanego pokonania i upokorzenia Iranu, co uważają za nierealistyczne, biorąc pod uwagę dystans, dynamikę regionalną i odporność Iranu. Krytykują cele wojenne USA, twierdząc, że w rzeczywistości wymagają one od Iranu zrzeczenia się suwerenności, wyeliminowania programu rakietowego, marynarki wojennej, potencjału nuklearnego, regionalnych pełnomocników, nazywając takie warunki absurdalnymi i niepodlegającymi negocjacjom. Argumentują, że negocjacje nigdy nie były poważne, twierdząc, że wojna była z góry przesądzona, a działania dyplomatyczne były jedynie fasadą. O to chodzi, tak to było. Dyskusja budzi również obawy dotyczące amerykańskiej zdolności produkcyjnej rakiet w porównaniu z chińską produkcją przemysłową, co sugeruje, że konflikt może się przedłużyć i pochłonąć znaczne zasoby. Kwestionują wiarygodność przywództwa USA, powołując się na zmieniające się uzasadnienia wojny. Ciągle zmieniali. Zagrożenie nuklearne, rakiety, niestabilność, regionalne protesty, twierdząc, że wcześniejsze porozumienia, takie jak porozumienie mińskie zarządów Baracka Obamy i Joe Bidena, podważały wiarygodność USA. Sugeruje, że globalne mocarstwa takie jak Rosja i Chiny
nie uważają już negocjacji USA za wiarygodne. O nareszcie. Ja ciągle mówiłem, żeby Ameryce nie można wierzyć, to oszuści, terroryści. W kwestii nuklearnej zauważają, że istniejące zapasy wzbogaconego uranu w Iranie mogłyby teoretycznie umożliwić produkcję broni w ciągu kilku tygodni. Gdyby irańskie władze zdecydowały się na kontynuację, argumentując, że ta możliwość jest znana od jakiegoś czasu i nie była żadnym nowym odkryciem. Iran jest w stanie wyprodukować broń atomową w każdej chwili. Ale na razie Iran nie chce tego robić. Nie chce robić broni atomowej. No to jedziemy dalej. Ale bardzo ciekawie powiedział, ja to też wiedziałem, że to była tylko przykrywka, że straszy, że Iran, że to wiecie, Netanyahu chciał wojny i koniec. I Trump jest po prostu tylko narzędziem. To każde dziecko chyba wie na świecie, że to jest tak, to wygląda. No teraz wiadomość jest też ciekawa. Tutaj bardzo, to wezmę tą wiadomość, wam przeczytam. To jest wiadomość, zupełnie nie dotyczy może tej wojny w tej chwili, ale dotyczy całości. Moment, teraz zobaczę tylko, czy mam tą wiadomość. Mam, tak jest. Tak jest, mam tą wiadomość, ciekawa wiadomość i dotyczy też tej całej sytuacji. Już zaraz Państwu powiem. Bo Trump sobie myślał, wiecie Państwo, to jest taki człowieczek, że ja nie chcę nawet na ten temat tego Trumpa mówić, bo to jest, według mnie to jest historia. Zobaczymy, co tu będzie dalej. Z tym, że wielu Polaków tu Polonii, wielu Polaków, Polki, Polacy, niektórzy to tutaj przeciwko mnie są nastawieni, bo ja jestem przeciwny Trumpowi, oni wszyscy za nim to mówią na mnie, że ja po prostu nie wiem, co ja mówię. Że Trump jest fantastyczny, najlepszy prezydent, a ja mówię, że najgorszy. No nic. Ja mówię, że najgorszy dalej, nawet dzisiaj. Ale posłuchajcie Państwo, Kanada i Australia przed chwilą podpisały największą umowę obronną w historii. Kanada właśnie kupiła od Australii system radarowy o wartości 4 miliardów dolarów. Największy eksport obronny w historii Australii. Następny w kolejce był Pentagon. Kanada je wycofała. Mieli kupować od Pentagonu te radary, ale wycofali się. Następnie premier Carney poleciał do Indii, podpisał umowę o wartości 5,5 miliarda dolarów, w tym umowę na dostawy uranu o wartości 2,6 miliarda dolarów obowiązującą do roku 2035. Następnie Mark Carney wylądował w Sydney jako pierwszy kanadyjski premier przemawiający w australijskim parlamencie od prawie 20 lat.
10 dni, 3 kraje, 9,5 miliarda dolarów. Ani jednego z nich dla Ameryki. Super. System radarów pozahoryzontalnych, Jorn tak się nazywa. I dlaczego Ameryka go straciła? No przez to chamstwo Trumpa oczywiście. Co wydarzyło się w Białym Domu w październiku? No wszyscy wiemy. W Białym Domu w październiku ten Trump po prostu wyśmiał Kanadę, że Kanada nie jest potrzebna Ameryce i żadnych nie będzie robił wyjątków, jeśli chodzi o cła, nałożył wysokie cła, nie chciał z Kanadą w ogóle współpracy żadnej. Był taki pewny siebie, jak zawsze. Jak Kanada zresetuje stosunki z Indiami po 16 miesiącach zamrożonej dyplomacji. Ale to wszystko się zapoczątkowano, to wszystko, wiecie Państwo, w Davos. W Davos to się zaczęło, oni się dogadali. Dlaczego tych umów nie da się cofnąć? Kochani, to... Aha, bo tu mi podają, że to... Na jakiej podstawie ja to mogę powiedzieć? Na podstawie Departamentu Obrony Australijskiego, Departamentu Handlu i Ministerstwa Obrony, CBS News. Mogę użyć te wszystkie źródła, no tak, ale ja nie potrzebuję. Przepraszam, nie potrzebuję na razie tego. Okej. Dobra, zobaczymy dalej, co się dzieje. No, tu wiadomość jest taka ciekawa, czekajcie. To jest na żywo, co się dzieje, momencik. Okej, to powiem Państwu, to jest... Okej, sekundę. Sekundę, bo się tam dzieje coś znowu. Ja mówię, że Amerykanie... Przepraszam, mnie dusi. Będą uciekać jak szczury z Iraku, z Afganistanu. Uciekali już tak, jak szczury z tonącego okrętu. To są dziady wieprzone. Zaraz zobaczycie. Potęga, tak? Izrael mówi, że ma potęgę w swoim rękach. No dobrze. Iran atakuje amerykański okręt wojenny na morzu pociskami balistycznymi. Wojna irańsko-izraelsko-amerykańska. Napięcia na Bliskim Wschodzie przerodziły się w szerszy konflikt z udziałem Iranu, Stanów Zjednoczonych i Izraela. W dramatycznej eskalacji irański korpus strażników rewolucji islamskiej przyznał się do wystrzelenia pocisków balistycznych w kierunku amerykańskiego lotniskowca USS Abraham Lincoln, twierdząc, że okręt został zaatakowany w ramach odwetu za wspólne ataki USA i Izraela w głąb terytorium Iranu. Ale to nie tylko chodzi o zaatakowanie, powinni go zatopić w cholerę. A oni tu co, tylko wystrzelili i co? Niech zobaczę, czy coś jest pokazane. Na razie nie ma z ataku zdjęć.
Proszę Państwa, zobaczmy Kongres, Senat, zobaczymy, co tam się dzieje. W dalszym ciągu przemawiają jeden po drugim, kłócą się tam dziady między sobą. Chwileczkę. Niektórzy to za Trumpa to by dali sobie ogolić, wiecie Państwo, i tak tutaj za nim stoją, ale to są ludzie, którzy są od Netanyahu, to tak, to oni wszyscy są. Chwileczkę. Bo Trump tutaj piszą, osoby, które oglądają to piszą, że Trump to jest chory na punkcie Riviera w gazie, że po prostu idiota, że jest po prostu napalony na tą Rivierę w gazie. On chce to robić, a teraz zapomni o tym. Zapomni o Rivierze. Czekajcie, bo cały czas tam przemawiają nowi. Czekajcie, bo to na żywo oglądam. Na razie są przemówienia, na razie nic nie ma, żadnych informacji, czy zatrzymają tego szaleńca, czy nie. Wiadomo, że bez zgody tutaj zaczął. I w ogóle się zastanawiałem, jak to się stało, że on się odważył wysłać wojsko bez zgody kongresu. Ale Trump, to mówię wam, że to jest zwykły gangster, to żaden nie jest tam prezydent. Iran jest gotowy zaatakować też kraje natowskie, jeśli trzeba będzie. Nie ma problemu, powiedział. Iran gotowy do wojny, długotrwałej wojny. Nie będzie tutaj w ogóle słuchał, co Trump mówi, że gotowy jest, żeby rozmawiać. Absolutnie. Co tutaj Trump mówi, że on musi coś, zaraz czekajcie. Zobaczę, co on musi zrobić, co tutaj mówi. Zaraz Państwu powiem, co ten nasz pomarańczowy wymyśla znowu. Wiecie, co on teraz mówi? Zaraz zobaczycie. O Boże, co za człowieczek pusty, Boże święty. Zaraz.
Wiadomość mi uciekła gdzieś, czekajcie. O, jest tutaj. Oj Boże, co ten człowiek mówi, słuchajcie. Trump mówi tak. Trump twierdzi, że mógł zmusić Izrael do ataku na Iran jako pierwszy. Prezydent Donald Trump stwierdził, że mógł zmusić Izrael do ataku na Iran jako pierwszy, ale uznał, że Irańczycy zaatakują pierwsi, biorąc pod uwagę postęp w negocjacjach dotyczących programu nuklearnego. No po prostu tak teraz tłumaczy, że myślał, że Irańczycy zaatakują pierwsi. No ale niestety się przeliczył, a Izrael nie zaatakował pierwszy. No i tam takie bzdury jak to Trump. To nic nowego, kochani, nic nowego nie mówi. Czekamy na moment, zobaczymy, co się będzie działo. Oj, kochani. Przeglądam, momencik, przeglądam takie informacje na żywo. Jedyne tylko mogłoby dojść do tego, co myślałem wcześniej, że można by było, ale ja wiem. Zaatakować bronią nuklearną, ale to tak tylko myślałem, że mogą się Amerykanie do tego posunąć, bo Amerykanie to jest kraj taki, widzicie, ile on wojen wywołuje na świecie. Ciągle na polecenie oczywiście Bibi. Pytają Trumpa, czy ma jakiś plan na ewakuację, czy ma plan, że będą się ewakuować w tej chwili. I ciekawe, co on mówi, zaraz sprawdzę. To się pytają o ten plan, czy Amerykanie, którzy utknęli tam w tym Dubaju i w innych arabskich krajach, gdzie samoloty nie latają, czy ma plan, żeby ewakuować tych Amerykanów? O tym właśnie pytają go. Powiedział, że nie ma takiego planu. Amerykanów nie będzie ewakuował. No i teraz jeszcze mam dalej przemówienia w tym kongresie, dalej jeszcze nic się nie dzieje. Nie mogą jeszcze dojść do porozumienia. Chwileczkę.
No dalej przemówienia, nic się nie dzieje, kochani, nic na razie. Iran zaatakował Izrael 900 dronów poleciało na Iran. Przepraszam, 900 dronów poleciało z Iranu na Izrael, co ja mówię. Dalej tam się kłócą, mówią, że Trump rozpoczął wojnę i powinien odpowiedzieć za te straty finansowe, powinni go oskarżyć. On powinien odpowiedzieć, ponieść zasłużoną karę za to, że zrobił tą wojnę. Ciekawy jestem, kto tu rządzi. No się powtarza informacja, że ta grupa MAGA zostawili Trumpa, już nie chcą z nim mieć nic wspólnego. Cała grupa MAGA odłącza się od Trumpa, w ogóle Trumpa. Jego poparcie było w tych MAGA tylko. Już nie będzie miał tego poparcia więcej. Do dziennikarzy Trump mówi, że wiele irańskich militarnych obiektów Amerykanie już zniszczyli, ale ciekawy jestem, w jaki sposób, jak oni walczą i rakiety lecą jedna za drugą i drony też. Ale Trump kłamie, wiecie, to normalne. On musi coś mówić, żeby jakąś twarz zachować. A naprawdę, no to Tel Awiw jest cały w ogniu. Wszystko się pali, wali. No, czekajcie moment, bo się mi pogubiły tu wiadomości. Muszę wejść na żywo.
Tu jest taka wiadomość, zaraz sprawdzę, co tutaj się dzieje, bo tutaj Iran ma te hipersoniczne rakiety, ale tutaj nie ma mowy, żeby on użył te rakiety, to bez sensu. To nawet nie ma co. Nie, to jest wiadomość, ale... No, a tutaj różne przypuszczenia, że ta wojna olej, żeby nie dostarczać ropy do Chin, to raz, a dwa, to ta wojna była po to, żeby przejąć kontrolę, reżim, obalić tego Chomeniego i przejąć amerykańską kontrolę. Netanyahu ma spotkanie w tej chwili ze swoją grupą jakichś tam doradców. O, może tu zobaczmy teraz ten statek lotniskowiec zaatakowany, bo teraz w dalszym ciągu będą sprawdzać teraz te fakty, czy naprawdę tak było. Zobaczmy, czy tak było, że ten statek jest trafiony. Moment. Sprawdzam, wiecie Państwo, czy jest uderzony. Moment. Że użyto specjalne hipersoniczne rakiety, Khebar, Shaken i tak dalej, że one uderzyły w ten statek, no ale nie widać na razie. Nie można tego potwierdzić jednak. Iran mówi, że tak, ale nie mamy zdjęć z uderzenia. To takie przypuszczenie, że trafili. Nie wiem. Jest informacja z MSNBC. Ja zobaczę, co to jest. Ciekawy jestem. Nie, na razie nie ma jeszcze. Jest informacja, że trwają jeszcze te przesłuchania w Senacie na razie, okej. No mam na żywo, jest to na żywo, ale nie ma jeszcze żadnej decyzji z tego US Senat. Ciągle przesłuchania trwają.
jeszcze decyzji, właśnie przemawiają kolejni senatorowie. Może to nie było potrzebne, ten wejście na antenę, wiecie, dlatego że czekam, ale wiem, że wojna jest potężna. Są ataki okropne na Izrael w tej chwili i to jest najważniejsze w tej chwili, co tutaj wszystkie media podają na żywo. Wojna, no po prostu okropna. I druga wiadomość taka, że zastanawiają się teraz, zastanawiają się w Europie, w NATO się zastanawiają, co tu robić dalej. Trump błaga o pomoc, bo wie, że już przegrał. Trump już przegrał, kochani, na 100%. Tej wojny nie wygra z Iranem. Nie ma zresztą czym, to odpada. I on teraz próbuje ale numer, kochani, co tu się dzieje? No niemożliwe. Niemożliwe. Muszę aż to sprawdzić. Coś niesamowitego, jaka wiadomość mi tu wpadła. Czy to jest możliwe? Czekajcie. Przeczytam wam zaraz, co się dzieje. Marzec 3, tak, to teraz. Mogę tylko tak na wstępie, ale poczekacie, dokończę ten temat, ale powiem wam tak. Pierwszy tajny test irańskiej broni nuklearnej zakończony. Trzęsienie ziemi o sile 4,3 w skali, wiecie, M tam jakoś, wstrząsnęło nie tylko Gerasz, ale i Waszyngtonem. I zaraz przeczytam dalej, co tutaj jest. Jestem zaszokowany. Co za wiadomości. Ja pierdzielę. Jeszcze mam temat dalej na ten temat. Chwileczkę. Co się dzieje? I teraz już przeczytam Państwu dalszą część tego materiału. Trzęsienie ziemi o magnitud 4,3 w irańskim regionie Gerasz wywołało globalne spekulacje w związku z eskalacją ataków USA i Izraela na Teheran. Chociaż władze nie zgłaszają żadnych poważnych zniszczeń, eksperci twierdzą, że wstrząs jest zgodny z normalną aktywnością tektoniczną, że to nie był test nuklearny, ale teorie w mediach społecznościowych sugerują możliwość przeprowadzenia tajnego testu jądrowego. Debata zaostrzyła się, gdy w pobliżu ściśle tajnego poligonu Tonopah w Nevadzie, w pobliżu strefy 51, odnotowano ponad 100 słabych trzęsień ziemi. Pomimo wzmożonych napięć i historycznych powiązań z testami jądrowymi w obu rejonach, nie ma oficjalnego potwierdzenia, że doszło do jakiejkolwiek detonacji jądrowej, ale strefa 51 odnotowano ponad 100 słabych trzęsień ziemi w Nevadzie. No, nie wiadomo.
Nie wiadomo, czy to coś było, czy nie było. Trudno jest powiedzieć, kochani, trudno bardzo. Dalej, posiedzenie, dalej, nic tutaj się nie zmienia, dalej jest Senat na żywo. I z tego, co ludzie tu piszą, to na razie wszyscy są wkurzeni na Trumpa, ale na razie nic do niczego nie dochodzi. Dużo ludzi go broni. No i tutaj będzie głosowanie, ale to nie wiadomo za ile. Jakby podali, to ja bym wiedział, ale nie podają nic na ten temat. Dobra, chwileczkę. Jeszcze chwilkę, jak nie będzie się nic działo, to na dzisiaj będzie wszystko, jutro się zobaczymy. Jakieś na syrenie, tu coś jeżdżą, samochody jakieś. Chyba karetki pogotowia. No i wyszły te brudy, że to jednak rafinerie w Arabii Saudyjskiej zaatakował nie Iran, a Izrael. Wszystko wyszło na jaw. Już wiadomo 100%, że to nie Iran zaatakował przyjaciela Ameryki, Saud Arabia i ten olej, tamtą rafinerię, a rafinerię Aramco zaatakowali izraelskie bomby, rzucone zostały. Ale nie zrobiły dużej szkody. No, aresztowali tych agentów Mossadu, także będzie tutaj się działo. No tak, Chiny gotowe, Rosja gotowa. Nie ma problemu. Patrzę jeszcze. Mówią, że Trump zniszczył amerykański sen o wielkiej Ameryce. Zniszczył jednym pociągnięciem, bo mówił, że zrobimy wielką Amerykę, a teraz zrobimy, ale wielkie pod siebie, gówno pod siebie. Tu zrobimy. Z nim to akurat można byłoby coś zrobić. Tak, teraz już mówią, że jedyne, co zrobił Trump tutaj za swojej kadencji, teraz ten krótkiej, to zrujnował całkowicie Amerykę. Doprowadził Amerykę do ruiny. He ruined America. Tak, zrujnował całkowicie Amerykę Trump. To jest jego zasługa.
Dobrze, drodzy Państwo, nic się nie dzieje. Będzie posiedzenie, nie wiadomo jak długo, ile godzin. Nie mamy co czekać na decyzję. Jutro się widzimy na antenie. Jutro będę z Państwem normalnie o 11 godzinie rano amerykańskiego czasu. Zapraszam jutro na program, a dzisiaj nie ma już co tego dłużej ciągnąć. Jeszcze sekundę. Zobaczę coś jeszcze. Momencik. Nie ma co, nic się nie dzieje. Wszystkiego dobrego, widzimy się jutro i o godzinie 11 czas amerykański. Dziękuję bardzo i do zobaczenia do jutra. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.